Australia uznaje za głowę państwa rezydującą w odległej Anglii brytyjską królową. Ale na miejscu żyją tam rodzime piękne księżniczki, które dziś chciałbym Państwu przedstawić. Omijają je skandale dworskie, a wszyscy, którzy je spotkali, są pod ogromnym wrażeniem ich niezwykłego piękna. Mowa o księżniczkach Tarczowej, Wspaniałej i Słonecznej. Tych dwóch pierwszych nie mogę dziś Państwu tu zaprezentować, ale dwie księżniczki słoneczne są tu dziś z nami. Choć może powinienem powiedzieć książę i księżna, gdyż jest to para. Ich łacińską nazwę politelis można przetłumaczyć jako wytworny, szlachetny, arystokratyczny. I takie właśnie są wszystkie trzy gatunki tego rodzaju. Ale w zasadzie tylko jedna z nich ma, że się tak wyrażę, arystokratyczne korzenie. To księżniczka Wspaniała. John Gould, angielski ornitolog i pierwszy autor jej opisu naukowego, nazwał ją Aleksandrae, na cześć duńskiej księżniczki Aleksandry, która poślubiła późniejszego króla Anglii, Edwarda VII, stając się królową Anglii. Ale jako, że przez 38 lat Aleksandra nosiła tytuł księżnej Walii, księżniczka Wspaniała nazywana jest też często księżniczką Walii. Pozostałe księżniczki otrzymały te nazwy chyba tylko po protekcji, jako jej krewniaczki, należące do tego samego rodzaju politelis. Księżniczka Tarczowa jeszcze do niedawna była u nas nazywana papugą tarczową, a przez hodowców barabandą, od nazwiska francuskiego malarza, ilustratora obrazów fauny i flory Jacques'a Baraband, który w 1801 roku uwiecznił ją na swoich rycinach obrazujących australijską faunę. Księżniczka Słoneczna ma co prawda w angielskiej nazwie słowo regent, co oznacza głowę państwa, ale z kolei polscy hodowcy z mojego pokolenia znają ją jeszcze jako papugę górską. Taka jest też jej nazwa w języku niemieckim i taka była dawniej jej oficjalna nazwa w Polsce. A starsi hodowcy do dzisiaj nazywają te papugi bergami, od niemieckiej nazwy Berg, czyli góra. Dlaczego była dawniej nazywana górską i dlaczego nadal tak się nazywa w języku niemieckim? Trudno powiedzieć, bo zamieszkuje nizinne obszary leśne położone w pobliżu cieków wodnych i pól uprawnych. Zwykle wykorzystują na gniazda puste pnie lub konary drzew, ale przyrodnicy, którzy spotkali te papugi nad rzeką Murray, pisali, że gniazdowały one w szczelinach skalnych. Być może więc stąd wywodzi się nazwa papuga górska. Księżniczka Słoneczna występuje jako dwa osobne podgatunki na izolowanych geograficznie obszarach. W południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Australii. Ta z zachodniej Australii była po raz pierwszy zobrazowana w 1831 roku przez Edwarda Lera, który podpisał swoją rycinę Blossom Feathered Parakeet, czyli papuga o kwiecistym upierzeniu. Stąd drugi człon jej nazwy łacińskiej, Antopeplus, oznacza ukwiecona suknia. Cóż, trudno o trafniejsze określenie tej pięknej, bogato ubarwionej papugi. Ta z zachodu, dzięki ogromnym uprawom pszenicy w tych rejonach, bardzo się rozmnożyła i uznawana jest za szkodnika upraw. Południowo-wschodnie ptaki żyją wzdłuż rzeki Murray i jej dopływów. Te zmniejszyły jednak swoją populację i są obecnie gatunkiem zagrożonym. Cały gatunek określany jest w Czerwonej Księdze jako najmniejszej troski. Ale podczas gdy liczebność podgatunku zachodniego szacuje się na około 20 000 osobników, to tego wschodniego na zaledwie 1500 sztuk. Natomiast księżniczka Wspaniała występuje na dużym obszarze krzaczastych sawan w głębi Australii. Jest ptakiem wędrownym i przemieszcza się w małych grupach. Dlatego nie jest tak powszechna. Ale też wynika to z faktu, że w naturze pozostało ich tylko 5000 sztuk. Natomiast trzecia, księżniczka tarczowa, występuje głównie w lasach południowo-zachodniej Australii, a jej populacja oceniana jest na około 10 do 20 000 sztuk. Te trzy gatunki niezwykle pięknych australijskich papug, choć w środowisku naturalnym są coraz rzadsze, to są jednak bardzo popularne w hodowlach na całym świecie. Nie są wymagające, pięknie wyglądają, są dość ciche i odporne, dobrze się rozmnażają. W wolierach mogą być łączone z innymi, nieagresywnymi gatunkami. Księżniczki gniazdują często w starych eukaliptusach z bardzo głęboką dziuplą, która sięga czasem aż do poziomu gruntu. Ale w hodowlach nie wymagają aż takich luksusów. Są więc doskonałym wyborem nawet dla początkujących hodowców z niewielkim doświadczeniem. Ich plusem w hodowlach jest to, że mają wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mają bardziej jaskrawe upierzenie, a samice, jak to zwykle w świecie ptaków,
mają bardziej stłumione, pastelowe barwy. Wyraźnie to widać u księżniczki słonecznej. Żółte podbrzusze, szyja i twarz samca sprawiają, że w locie może wyglądać jak słońce na niebie. Natomiast u samic przeważa kolor oliwkowy. Młode ptaki wyglądają jak dorosłe samice. Samce osiągają swoje piękne, jaskrawe upierzenie dopiero w wieku około 13-18 miesięcy. Podobnie jest z upierzeniem pozostałych księżniczek. Dla samców księżniczek tarczowych charakterystyczna jest czerwona wstęga na szyi, a dorosłe samce księżniczek wspaniałych wyróżniają się bardziej kolorowym upierzeniem niż samice. W hodowlach powstało wiele mutacji barwnych księżniczek, ale wszystkie 3 księżniczki znane są właśnie raczej tylko hodowcom jako ozdobne ptaki wolierowe. Nie są powszechnie trzymane jako ptaki do towarzystwa, choć ręcznie wykarmione samce są wspaniałymi domowymi pupilami. Wszystkie 3 posiadają też niewielkie zdolności naśladowcze. Are you good boy? Yeah, are you good boy? I love you. Żerują na ziemi w poszukiwaniu nasion traw, ale żywią się też innymi nasionami, kwiatami i pączkami akacji, eukaliptusów i innych drzew. Nie są więc tak typowymi ziarnojadami jak papuszki faliste czy nimfy. Dlatego zjadają chętnie podawane im owoce, warzywa i zieleninę. Ale nie wierzcie proszę angielskiej Wikipedii, według której księżniczki słoneczne są tak odporne, że nie trzeba się martwić o przeciągi i że w przeciwieństwie do innych ptaków nie wymagają podawania im gritów w celu wspomożenia trawienia. Jednak prawdą jest, że mimo swojej odporności w naszym klimacie nie nadają się raczej do całorocznych wolier zewnętrznych. Natomiast stwierdzenie, że nie nadają się na domowych pupili, pochodzi z 2003 roku, kiedy ręcznie wykarmione księżniczki były jeszcze rzadkością. Ale ręczny wychów sprawił, że wiele papug, które uważane były dawniej jako ptaki typowo wolierowe, nie nadające się do oswojenia, a o których zrobiliśmy już filmy, jak na przykład papuga czerwonoskrzydła, rozela czarnogłowa czy inne, znalazły się w zasięgu pasjonatów papug do towarzystwa.